Witam widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych. Grudzień 1637 roku. Kresy gdzieś między Dnieprem a Rosją. W mlecznej, zimowej mgle posuwa się ciężki tabor kozacki. Ruchoma twierdza z wozów. W środku Paweł Pawluk, hetman zbuntowanego wojska zaporowskiego. Po drugiej stronie ciche, zwarte szeregi jazdy koronnej Mikołaja Potockiego. Czy można wygrać bitwę, a przegrać przyszłość całego państwa? Dziś opowiem Wam o bitwie pod Kumejkami z 1637 roku. O starciu, w którym Rzeczpospolita odniosła militarne zwycięstwo i zrobiła krok w stronę katastrofy, którą kilka lat później przyniesie powstanie Chmielnickiego. Połowa XVII wieku, Ukraina naddnieprzańska. Z jednej strony potężna magnateria, wiśniowieccy, koniec polscy potoccy, którzy budują swoje małe państewka na żyznej ziemi. Z drugiej kozacy zaporowscy, dumni, wolni, przyzwyczajeni do wojny i łupów, do wypraw na Morze Czarne, do palenia tureckich portów. Między nimi chłopi, to czerń, która dźwiga na plecach cały system. Po wojnach z Moskwą i Turcją, gdy ucichły działa, tysiące kozaków nagle usłyszały od Rzeczypospolitej: Dziękujemy, ale wracajcie na rolę. Rejestr został zamknięty. Miejsca dla was nie ma. Rejestr kozacki, czyli oficjalna lista kozaków na królewskim żołdzie, była drastycznie ograniczona. Jedni mieli prawo nosić broń i walczyć za króla, inni z dnia na dzień stawali się w oczach władzy zwykłymi chłopami pańszczyźnianymi. Do tego dochodziły niewypłacane żołdy, nadużycia starostów i administratorów dóbr, zakazy wypraw morskich na Turków i wreszcie budowa twierdzy Kudak, która miała kontrolować drogę na Zaporoże. Dla kozaków był to symbol. Polacy chcą przykuć nas łańcuchem do ziemi. Kilka lat później zapłonęło pierwsze ostrzeżenie – bunt Iwana Sulimy i zburzenie Kudaków. Sulimę wydali władzą jego własni rejestrowi. Został stracony w Warszawie. To miało przestraszyć Zaporoże, nie przestraszyło, a raczej utrwaliło pamięć krwi. Na scenę wchodzi Paweł Michajłowicz, znany jako Pawluk lub But. Kozak zaporowski, towarzysz Sulimy. Człowiek, któremu wcześniej darowano życie i który teraz uznał, że nie ma już nic do stracenia. Latem 1637 roku Pawluk wydaje uniwersał, w którym wzywa kozaków i chłopów do powstania. Obiecuje rozszerzenie autonomii kozaczyzny aż po Kijów i Białą Cerkiew, przywrócenie dawnych praw, obronę ludu ruskiego przed uciskiem szlachty. W praktyce Chodźcie ze mną, albo zginiecie po drodze, albo wywalczycie sobie miejsce w tym państwie. Pawluk zaczyna od śmiałego ruchu. Uderza na Czerkasy. Kozaków rejestrowych zbiera, działa na siczy. To nie jest już lokalna awantura, to otwarta wojna. Do buntu dołączają się masy chłopów z okolicznych dóbr. Wyrzuceni z rejestru kozacy, część dotychczas lojalnych kozaków rejestrowych, całe pułki przechodzą na stronę powstania. Narasta wściekłość na system, nie tylko na konkretnego starostę, nie tylko na Kudak, ale na sposób, w jaki Rzeczpospolita traktuje kozacką Ukrainę. W tym samym czasie w obozie po stronie Rzeczypospolitej też nie jest kolorowo. Do walki z powstaniem wyznaczony zostaje Mikołaj Potocki, hetman polny koronny, starszy i doświadczony, ale wcale nie w komfortowej sytuacji. Jego wojsko jest nieliczne, około 4 do 5 tysięcy ludzi. Od dawna nie widział żołdu. Ma wygasające listy przepowiednie, czyli żołnierze w każdej chwili mogą powiedzieć koniec służby. Dochodzi do tego, że w grudniu 1637 roku w obozie polskim wybucha bunt żołnierzy. Chcą wymusić wypłatę pieniędzy, grożą konfederacją, czyli zorganizowanym buntem przeciwko własnym dowódcom. Hetmanie, bez pieniędzy dalej nie idziemy. Panowie bracia, Odpowiada Potocki. jeśli teraz staniecie, Ukraina pójdzie z dymem. Wytrzymajcie jeszcze tę kampanię, a król i Sejm wam zapłaci, jak Bóg miły na niebie.
Według relacji Potocki dosłownie prosił swoje własne wojska na kolanach, by nie buntowali się przed rozbiciem Pawluka. Ostatecznie z pomocą przychodzi hetman Koniec Polski, wysyła do obozu pieniądze, żołnierze uspokajają się, kampania może ruszyć dalej. Ale pamiętajcie, mamy do czynienia z buntownikami po obu stronach frontu. Tu kozacy i chłopi, tam nieopłaceni żołnierze Rzeczypospolitej. Na Ukrainie 1637 roku to naprawdę beczka prochu. Pawluk prowadzi swoją armię taborową, kilkanaście, może nawet 18-20 tysięcy ludzi. Wozy bojowe ciężkie, okute, ustawione w szeregi. To ruchoma forteca. Między nimi piechota kozacka, strzelcy z samopałami, działa przy dziale. Z tyłu czerń chłopska, kosy, piki, rochatyny. Plan Pawluka jest prosty. Połączyć swoje siły z oddziałami atamana Skidana w Mosznach i zgrupowaniem Kizymy nad Dnieprem. Gdyby mu się to udało, mógłby mieć pod ręką nawet 30 tysięcy ludzi. Tego Potocki z parotysięcznym wojskiem nie utrzyma. Hetman Polny rozumie to doskonale, dlatego wysyła do przodu ruchliwą jazdę Samuela Łaszcza, awanturnika, ale świetnego dowódcę. Sam rusza z głównymi siłami, by przeciąć drogę łączącym się zgrupowaniom. Łaszcz dopada część kozaków Kizyma na przeprawie. Rozbija ich, część topi w rzece, resztę zmusza do odwrotu. Droga z Dniepru jest na razie zamknięta. Pawluk jednak zdążył połączyć się z Kidamem w Mosznach. Jego tabor zwraca się na zachód w stronę wsi Kumejki. Hetman buntowników jest przekonany, że naprzeciw stanie mu co najmniej skromny oddział koronny. Nie docenia determinacji Potockiego. A Potocki w tym czasie robi coś, co będzie kluczem do zwycięstwa. Osobiście ogląda teren. Znajduje miejsce, gdzie przed jego pozycją leży szeroko błotnista Niecka. Coś, czego kozacki tabor nie przejdzie wprost, bo ugrzęźnie. I właśnie tam ustawia swoje wojsko. W centrum polski tabor artyleryjski. 10 rzędów wozów. Przed nim jazda w gotowości do szarży. Na skrzydłach dragoni i działa, które mogą ostrzeliwać każdy ruch kozaków. To nie jest przypadek. Potocki ustawia się tak, żeby zmusić Pawluka do manewru i złapać go w ruchu. 16 grudnia 1637 roku. Na horyzoncie widać już czoło kozackiego taboru. Najpierw Pawluk chce uderzyć frontalnie, ale gdy odkrywa, że przed polskimi pozycjami ciągnie się bagno, rezygnuje. Każe taborowi skręcić w lewo, obejść mokradła, znaleźć drogę na Kumejki. To dobry manewr. Obejście flanki. Tyle, że Potocki też nie śpi. W tym momencie do akcji wkracza pułk Samuela Łaszcza. Łaszcz objawia się kozackiemu czołu jak zły duch. Wyjeżdża od strony Kumejek. Blokuje drogę, grozi uderzeniem w bok taboru. Pawluk musi się zatrzymać. Dwie armie stają naprzeciw siebie. Zapada cisza przed ogniem. Jako pierwsi strzelają kozacy. Z przodu taboru Pawluka pracują 4 działa. Pułk niesie się po całej dolinie, ale ustawione na dogodnych pozycjach polskie działa odpowiadają celnym ogniem. Kule wpadają w gęsty tłum ludzi i wozów, rozrywają drewno, konie, barykady. Kronikarz Szymon Okolski zanotuje później, że kozacy strzelali gęsto, ale bardziej sami skakać musieli przed naszymi strzałami, niż nam szkodzić. Czyli ich ogień był gorszy i ich szyk bardziej narażony. W tym momencie dochodzi do sceny, która mogłaby być jak z filmu. Miejscowi chłopi podpalają wieś Kumejki, chcąc zasłonić powstańców dymem. Myślą, dym ukryje naszych, lachów oślepi. Los ma inne zdanie. Wiatr zmienia kierunek. Gęsty, gryzący dym idzie prosto na twarze kozaków. Polacy widzą lepiej, kozacy widzą mniej. Potocki wykorzystuje tę okazję. Do przodu rusza dragonia, piechota na koniach, która walczy z bliska ogniem z muszkietów. Dragoni biegną prawie pod same wozy, ich salwy sieką, z boku pracuje artyleria, z przodu kolejne oddziały strzelców. W taborze robi się ciasno, chaotycznie, ludzie padają, wozy się łamią. Pawluk podejmuje dramatyczną decyzję. Każe zagęścić tabor, skrócić go, ustawić więcej rzędów, ale w mniejszej przestrzeni. W teorii ma to wzmocnić obronę, w praktyce oznacza ruch.
Przesuwanie wozów, zamieszanie. I właśnie na ten moment czekał Potocki. Gdy kozackie wozy są w ruchu, hetman polny wydaje rozkaz. Jazda, naprzód, na tabor. Husaria i chorągwie jazdy kozackiej, tej polskiej, nie mylić z kozakami, spadają na bok taboru jak młot. Pierwsza szarża załamuje się. Kozacy stoją za wozami, dają potężną odprawę. Ogień, samopałów, ciał, kurz, wszystko co mają. Polscy konni spadają, konie padają w błoto, chorągwie muszą się cofnąć. Przez chwilę wydaje się, że kozacy utrzymują przewagę. Chwilę później druga szarża. Tym razem lepiej skoordynowana, wsparta ogniem dragoni, która już wcześniej zmiękczyła obronę taboru. I wówczas dzieje się coś, o czym jeszcze długo będą opowiadać żołnierze. Chorągwie przebijają się przez linię wozów. Powstaje wyłom, mniej więcej w 1/3 długości taboru. Przez tę szparę wdzierają się kolejne fale jazdy. W środku taboru wybucha walka wręcz, szaple, koncerze, pistolety, kolby, noże. Część powstańców załamuje się i ucieka. Inni, elita, zahartowani zaporożcy walczą do końca, szczególnie przy 4 przednich działach. Syn hetmana Potockiego podpala kilka wozów z amunicją. Płomienie strzelają wysoko. Zapalają płachty, beczki, zapasy. Dla wielu kozaków to sygnał. Koniec. Tabor i twierdza właśnie pęka. Uciekający powstańcy giną w lasach, na drogach, na bagnach. Powstanie nie kończy się pod Kumejkami, ale jest już śmiertelnie ranione. Kilka dni później niedobitki powstańczych oddziałów zbierają się nad Dnieprem w rejonie Borowicy. Zaczynają się rokowania. 24 grudnia 1637 roku spisuje się akt kapitulacji. Co ciekawe, w imieniu kozaków podpisuje go Bohdan Chmielnicki, wówczas jeszcze pisarz wojsk zaporowskich. Ten sam, który kilka lat później poprowadzi wielkie powstanie. Warunki są twarde. Kozacy mają złożyć przysięgę posłuszeństwa królowi, obiecują, że na potomne czasy nie będą wszczynać podobnych buntów. Zobowiązują się wydać przywódców powstania. Paweł Pawluk nie ma tyle szczęścia. Zostaje ujęty, odesłany do Warszawy. Tam na podstawie dawnego wyroku ścięty. Dla postrachu część kozackich jeńców trafia na pal. To jest język, jakim Rzeczypospolita rozmawia w tym momencie z buntem. Powstanie Pawluka gaśnie. Sejm wykorzystuje tę chwilę triumfu. W 1638 roku uchwala ordynację wojsk zaporowskich. Rejestr ścina do 6000 ludzi, wszystkie wyższe urzędy wojskowe oddaje w ręce szlachty. Likwiduje kozackie samorządy, odbiera dawne przywileje na wieczne czasy. Kozak zaporowski z obywatela pogranicza staje się znowu słabo opłacanym najemnikiem albo zbiegłym chłopem do ścigania. Przez następne 10 lat rzeczywiście zapanuje na Ukrainie coś, co polscy magnaci nazwą złotym pokojem, ale pod spodem dzieje się coś zupełnie innego. Narasta nienawiść wobec pańszczyzny i brutalności nadużyć, narasta nieufność wobec króla i hetmanów, narasta przekonanie, że z Rzeczypospolitą nie da się inaczej jak tylko z bronią w ręku. Zamiast wyciągnąć wnioski i szukać kompromisu z kozakami, Rzeczpospolita idzie w stronę represji i upokorzenia. 10 lat później, w 1648 roku, eksploduje powstanie Bohdana Chmielnickiego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.